Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Wracam po ciut dłuższej przerwie niż zazwyczaj. Niestety próbowałem od paru dni nagrać filmik, ale tak przepracowałem głos w ostatnim czasie, plus dziecko przywiozło jakiegoś bakcyla z przedszkola, że za każdym razem jak próbowałem nagrywać jakiś filmik, to brzmiało jakby Transformers przeciągał dupą po rynnie, za przeproszeniem, bo tak głos mi się łamał. Natomiast wracam właśnie z krótszym filmem, ciut krótszym filmikiem niż zazwyczaj, który będzie nawiązywać do ostatniego tematu. Ostatnio mówiłem o markerach nowotworowych, które można badać z przede wszystkim krwi, jak pomagają w diagnozie, czy monitorowaniu, czy leczeniu nowotworów różnego rodzaju. I dzisiejszy temat będzie właśnie z pogranicza, można powiedzieć, różnego rodzaju dziedzin, czyli jest to takie pogranicze dermatologii, trychologii i onkologii, bo omówimy sobie dwa przypadki, kiedy owłosienie na ciele może wskazywać na rozwój czy występowanie nowotworów lub innych ciężkich chorób, przede wszystkim układu pokarmowego. Zaczniemy sobie od tak zwanych włosów Schridego. One są w literaturze bardzo dobrze znane, bo zostały po raz pierwszy opisane przez tego niemieckiego lekarza Schridego właśnie w 1922 roku. I on zauważył, że właśnie u wielu osób, które będą chorować na nowotwory, zaraz sobie opiszemy, jakie występują takie charakterystyczne, grube, ciemne włosy bez połysku. I one występują przede wszystkim w okolicy brody, łuków brwi i skroni. I one występują przede wszystkim u osób z rakiem żołądka i jakimiś ciężkimi chorobami wątrobymi. Może być to marskość wątroby, ale też mogą być nowotwory wątroby. Czasami widziałem jakieś wzmianki w literaturze, że bardzo rzadko mogą występować w przypadku innych chorób układu pokarmowego, natomiast przede wszystkim jeszcze raz jest to rak żołądka i rak wątroby czy marskość wątroby. Jaki jest kłopot z włosami Schridego? Można się pomylić, próbując sobie zrobić taką diagnozę u siebie czy bliskich, w dwóch przypadkach. Przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z młodymi mężczyznami, brunetami, którzy mają naturalnie ciemne, takie grube włosy. Te włosy Schridego mogą się najzwyczajniej w świecie wtopić, szczególnie jeśli ktoś ma gęsty zarost i nie będą widoczne ani na brwiach, ani oczywiście w tej okolicy brody. Wtedy jedynym jakimś markerem byłoby zauważenie takich włosów na skroniach u facetów. U reszty facetów te włosy są na tyle odmienne od reszty zarostu, że są wystarczająco charakterystyczne, żeby mając świadomość ich istnienia je zauważyć. U kobiet natomiast kłopot polega na tym, że można je pomylić z cechami wirylizacji czy androgenizacji, o której już mówiłem na kanale, czyli pozyskiwanie przez kobiet męskich cech płciowych i dotyczy się to m.in. zarostu. Czyli pojawia się taki gęsty, ciemny zarost w tym momencie u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi, szczególnie charakteryzującymi się podwyższonym poziomem androgenów, a więc tych męskich hormonów płciowych. I wtedy te ciemne włosy mogą się pojawić, chociaż one będą się trochę różnić od jakby tego typowego zarostu, który będzie występować w androgenizacji. One będą wtedy ten zarost przy wirylizacji występować nie tylko na brodzie, ale oczywiście w tych okolicy wąsika, rynience podnosowej, na policzkach, a więc w tym przypadku oczywiście cały czas skronie, że tak powiem, to jest to miejsce charakterystyczne i brwi, natomiast w tym przypadku trzeba po prostu zrobić diagnozę różnicową, tak? Czyli zbadać sobie markery nowotworowe, o których mówiłem ostatnio, odsyłam tutaj do filmiku, jeszcze wspomnę o nich na końcu filmiku, albo pójść do endokrynologa, żeby móc zbadać właśnie androgeny, czy one nie są na podwyższonym poziomie, czy nie jest to na przykład zespół policystycznych jajników między innymi. Więc to są włosy Schridego. Drugi objaw, jeśli chodzi o włosienie i wykrywanie nowotworów, to jest tak zwany objaw chwostka. I objaw chwostka tak typowo większość osób, które mają jakiś, że tak powiem, jakiś związek z medycyną, będzie kojarzyć oczywiście jako badanie neurologiczne w przypadku tężyczki, czyli uderzeniem młoteczkiem neurologicznym tutaj w mięśnie żwacza, czyli te okolice będzie wywoływać skurcz mięśni mimicznych.
na twarzy. I to jest jakby jedno z takich badań potwierdzających występowanie tężyczki. Natomiast w dermatologii objawem chwostka będzie występowanie u mężczyzn owłosienia łonowego typowego dla kobiet. I również w przypadku objawu chwostka możemy mówić i w przypadku kobiet, i w przypadku mężczyzn o ścieńczeniu lub zupełnym wypadnięciu włosach w okolicy pach i w okolicy klatki piersiowej. Oczywiście o ile włosy pod pachami da się zauważyć u obu płci, chyba że no właśnie ktoś goi włosy pod pachami, szczególnie oczywiście dotyczy to pań. U pań też nie będzie występować coś takiego, oczywiście to owłosienie, przynajmniej może ewentualnie pojedyncze włosy na klatce piersiowej, więc bardziej byłoby to dodatkowo charakterystyczne dla facetów. I objaw chwostka występuje przede wszystkim w przypadku chorób wątroby, więc znowu mówimy o marskości wątroby albo szczególnie o raku wątrobowo-komórkowym. To są jakby takie dwie charakterystyczne choroby, kiedy pojawia się objaw chwostka. Jeśli zauważy się u siebie którykolwiek z tych objawów, i trzeba zauważyć, że jakby przede wszystkim ogranicza się to do raka żołądka i raka wątroby, to jest o tyle ciekawe, że ostatnio właśnie mówiłem, że są to bardzo podstępne nowotwory, czy choroby, bo one nie będą dawać bardzo długo objawów, aż po prostu będzie źle. I to są potencjalnie sygnały, które można zauważyć wcześniej. Także jeśli zauważyłeś u siebie takie objawy lub u któregoś ze swoich bliskich pojawia się strach, panika, to można bardzo szybko jakby weryfikować potencjalnie takie diagnozy, robiąc właśnie te markery nowotworowe, o których wspominałem w poprzednim filmiku. Czyli jeśli mówimy o raku wątroby, warto zrobić sobie alfa-fetoproteiny i ten najszerszy marker nowotworowy, który tam opisywałem, czyli CAEA, czyli antygen rakowo-płodowy. Jeśli chodzi o raka żołądka, natomiast najważniejszym markerem, który można użyć, to jest CA72-4. I to już da nam pojęcie, czy rzeczywiście coś się dzieje, czy po prostu, tak jak mówiłem, mamy do czynienia raczej z innymi kłopotami, czyli po prostu jest to jakby część diagnozy różnicowej. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki piękne. Mam nadzieję, że spodobał się ten filmik i dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jak zawsze w pierwszym komentarzu 3 piosenki rockowe, żeby nie spędzić czas, mam nadzieję, również i po obejrzeniu tego odcinka. Jeśli chodzi o odniesienia do badań naukowych, to znajdziesz je w opisie. Jeśli interesuje Cię szybka nauka, skuteczna nauka, języki obce czy analiza badań naukowych, to zapraszam do zapisania się do mojego newslettera. Link znajduje się w opisie. Jeśli chcesz zostać patronem kanału i mieć dostęp do prywatnego forum, gdzie możesz mi zadawać różnego rodzaju pytania i również ściągać sobie fiszki z informacjami z takich filmików, to zapraszam do, no właśnie, zostania patronem. Link znajduje się w opisie i na końcu, jak zawsze, zapraszam do sprawdzenia oferty moich kursów, czyli Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języka od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną oraz Experts Incubator, czyli tak zwana po polsku kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie przyswajać się, tworzyć rozumienie i wdrażać informacje, które przyswaja się tak naprawdę z dowolnej dziedziny, i również kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za parę dni w następnym.